Kiedy moi znajomi dowiedzieli się, że po raz pierwszy w życiu wybieram się na Phuket w Tajlandii zamiast do innych miejsc, mówili, a może nie warto, tam jest za dużo ludzi, bardzo komercyjnie, drogo, to pomyślałem, że muszę przyjechać, żeby sprawdzić to samemu. I Wy sprawdzicie to ze mną, czy warto jechać na Phuket w Tajlandii. Dowiemy się z tego filmu, oglądajcie. Witajcie na Phuket. Po wizycie w stolicy, czyli Phuket Town, pora na inne atrakcje i miejsca, które warto zobaczyć. Oto Chalong Pier, czyli przystań, skąd startuje większość łodzi na okoliczne wyspy. Ja zdecydowałem się na wycieczkę na dwie z nich, leżące nieco na południe od Phuket, Racha albo Raya Island i Coral Island. Bazą wypadową jest Kata Beach, gdzie się zatrzymałem, skąd docieram do portu i dalej na wyspy. A oto trasa wycieczki. Wycieczkę kupuję w lokalnym biurze podróży, bo to jest najlepsza i najłatwiejsza opcja. W pakiecie zazwyczaj wliczony jest transport w obie strony z hotelu i do hotelu, rejs szybką łodzią, napoje, przekąski, a czasem nawet obiad. Cena zależy oczywiście od umiejętności negocjacyjnych, ale z reguły można ją zbić nawet o połowę od ceny wyjściowej. Trudno złapać pion po takiej wycieczce. A oto Raya albo Raja Island. Jedna z zatok, do której przypływają łodzie i wysadzają turystów. Można tutaj spędzić kilka godzin. Z reguły w cenę wliczony jest lunch, jakiś czas wolny na kąpiel w tej turkusowej wodzie, a potem wycieczka na kolejną wyspę Coral Island. Słyszycie? Cykady tak głośne, że praktycznie nic nie słychać. Tutaj jest ich całe mnóstwo. Cykady to nie jedyna fauna na wyspie, a z tym baranem wolałbym się jednak nie spotkać twarzą w twarz. Od razu widać, że Raya Island to jest kierunek takich jednodniowych wycieczek. Są tutaj różne mniejsze lub większe, właściwie to mniejsze ośrodki, ale widzę, że niewiele osób się tutaj zatrzymuje, chyba że takie, które są chcą totalnego spokoju i ciszy. No bo wygląda to raczej tak średnio. Upał nieziemski, więc trzeba wejść do wody. A jak się wejdzie do wody, to się w niej nie chce wcale wychodzić, bo jest po prostu fantastyczna. Zobaczcie na ten kolor.
cudowna. Ja tutaj zostaję do końca dnia. Następny przystanek Coral Islands. Oj, tu jest dużo miejsca do odpoczynku i do opalania się. Coral Island leży bardzo blisko Phuket i jeżeli macie dosyć plaż na Phukecie, to tutaj panuje bardzo fajna, chilloutowa atmosfera, więc na pewno warto się wybrać nawet na wycieczkę taką jednodniową. To jest bardzo fajne miejsce. Słuchajcie, odwiedziłem tutaj sporo restauracji, bo uwielbiam tajskie kapcie, no ale to miejsce bije na głowę wszystko. Wszędzie było bardzo smacznie, ale tutaj naprawdę no, smak jest wyjątkowy i to jest takie najzwyklejsze jedzenie na nocnym markecie, to się nazywa Kata Night Market. Są takie dwie restauracje, właściwie nie, to więcej jest takich restauracji, takich food court duży ze stoiskami z jedzeniem. Menu jest na ścianie, po prostu, o, tak jak tutaj, za moimi plecami. Menu jest na ścianie, a później dostaje się na talerzu, no po prostu coś przepysznego. Płynę, ale nie szkodzi, jest mega gorąco, a to jeszcze rozgrzewa. Przepyszne, po prostu przepyszne jedzenie. To jest akurat yellow curry, tak? Yellow, chociaż widzę red obok red curry i wygląda praktycznie tak samo, ale red curry jest bardziej ostre. Ja mógłbym to jeść naprawdę codziennie, pycha. Super. Oh my god, ale się objadłem. Słuchajcie, za 2 razy curry z ryżem i mango sticky rice zapłaciłem 340 batów, czyli jakieś 40 zł. No to za 3 dania to naprawdę jest taniocha. A kubki smakowe po prostu wywindowane w kosmos. Naprawdę super, super, super. Bardzo fajny tutaj Kata Night Market. Jak kiedyś będziecie, to to jest po prostu must visit. A ja idę spać. Pa! Poranek w Kata Beach. Aż trudno w to uwierzyć, ale rano tu naprawdę jest tak cicho i spokojnie. Warto wcześnie wstać. Po śniadaniu i
Po rannej toalecie pora na nowy dzień. Dziś wybrałem się specjalnie rano, żeby nie było tak gorąco, ale i tak jest. Wybrałem się na wzgórze, które widzę prawie codziennie z okna. Wzgórze, na którym postawiono pomnik i świątynię tak zwanego Wielkiego Buddy. Zobaczmy, jak to wygląda. Posąg Buddy mierzy 45 metrów wysokości i powstał stosunkowo niedawno, bo paręnaście lat temu. Dodatkowo tutaj na górze jest taki wianuszek pozłacanych również posążków Buddy oraz innych mnichów. No a generalnie jest to dosyć popularne turystyczne miejsce, bo oprócz samego posągu Buddy, który widać z różnych miejsc na wyspie, jest też fantastyczny widok 360 stopni prawie i można zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jak wygląda okolica właśnie tej góry, na której znajduje się Wielki Budda. Możecie sobie tutaj, możecie otrzymać tutaj taki koszyczek z drobnymi dla 37 mnichów na szczęście, a kosztuje to tyle, ile wrzucicie do skarbonki przy wejściu. To 13 wrzuciłem? Chyba tak. 14, 15, 16, 17 i tak do 37. Mówią, że przyniesie Wam to szczęście i spełni się życzenie, które sobie właśnie pomyślicie. Chcecie wiedzieć, co sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie to, żeby móc podróżować bezpiecznie i żeby ludzie się nie żarli między sobą lokalnie i międzypaństwowo. Życzę pokoju wszystkim i świętego spokoju. 32 wyszło. Resztę muszę chyba wrzucić gdzie indziej. Wielki Budda z jednej strony, ale z drugiej mamy tutaj po prostu fantastyczny widok na zatokę Chalong Bay i na miasto Phuket. To jest właśnie zatoka. Tutaj mamy przystań promową, właściwie taki terminal promowy, do którego przypływają statki z lądu i z którego również wypływają statki na wyspy te tutaj bliższe i na przykład na wyspę Phi Phi. A tam w głębi mamy miasto Phuket.
Punkt widokowy przy świątyni Wielkiego Buddy to miejsce z naprawdę fantastycznymi widokami na okolice i pobliskie plaże. Przy okazji można zobaczyć, jak duża jest sama wyspa, której powierzchnia wynosi 542 km², a zamieszkuje ją około 400 000 mieszkańców. Co ciekawe, według tajskiej organizacji turystycznej Phuket odwiedziło w 2022 roku ponad 9 milionów turystów, a w 2023 ma to być aż 12 milionów. Naładowany szczęściem i wiarą w to, że moje życzenia się spełnią, żegnam Wielkiego Buddę, a z Wami się widzę za moment. Tymczasem na hotelowym balkonie Mam dla Was jedną praktyczną radę. Jak wybieracie się do Tajlandii, to naprawdę nie ma co zabierać zbyt dużo rzeczy, ponieważ tutaj na każdym kroku można znaleźć prywatną pralnię i za naprawdę małe pieniądze oddać swoje ciuchy i następnego dnia mieć je wszystkie wyprane i wyprasowane. Muszę Wam to pokazać, bo to po prostu jest coś niesamowitego. Oddajesz do pralni, a dostajesz coś takiego. Spodenki, gacie, skarpetki, wszystko pięknie popakowane, koszulki, no po prostu luks. Wyprasowane, wygląda to genialnie, a kosztowało mnie 280 batów, czyli jakieś 30 kilka złotych za całe pranie. Generalnie można znaleźć po 60, maksymalnie do 100 batów za kilogram. Więc naprawdę nie warto zabierać zbyt dużej ilości ciuchów, bo tutaj wszędzie wszystko można wyprać i masz świeże, a miejsce w walizce można poświęcić na pamiątki tutaj kupione. Bardzo fajnym pomysłem jest znalezienie jakiegoś punktu widokowego i obejrzenie, jak wyglądają plaże, te, na które chodzimy codziennie, jak wyglądają z góry. I takim miejscem jest właśnie Charon Viewpoint. I z tego Charon Viewpoint mamy fantastyczny widok na 3 przepiękne plaże na południowym krańcu Phuket. I ta największa to jest właśnie Charon Beach, tu mamy Kata Beach duża i ta malutka Kata Beach mała. Wszystkie 3 super wyglądają, a jeszcze z tej strony, nie wiem czy będzie widać, tam daleko mamy posąg dużego Buddy. No widoki są naprawdę nieziemskie, bardzo ładnie to wygląda, a przy okazji można tutaj latać dronem, wiecie? Tylko oczywiście jeśli posiadacie tajską licencję, bo kary są tutaj słone. to, co zdecydowanie jest najlepsze na Phuket, to oczywiście plaże. Ale zanim zaległem na leżaku na błogie nic nie robienie, trafiłem jeszcze w jedno miejsce. A to jest miejsce, które mi się nie podoba. Niby safari ze słoniami, ale te wszystkie słonie to jest po prostu komercha. Trzymają je na uwięzi, przyczepione łańcuchami do drzewa. Żal mi się ich zrobiło. Elephant safari.
Elephant Safari wygląda w ten sposób, że przychodzisz, kupujesz za 100 batów jakieś pożywienie, tam banany, różne inne i karmisz słonia, który jest przyczepiony łańcuchem do drzewa. To jest naprawdę taki fan? To jest żaden fan. Ja jestem po prostu w szoku. To nie ma nic wspólnego ze schroniskami, gdzie się przywraca do życia słonie, które były wykorzystywane, albo inne zwierzęta. Takie możecie oceniać. Oto przy okazji słonie, uwaga na słonie wędrujące, wędrujące gdzieś tutaj po okolicy. Takie miejsca możecie odwiedzać, ale te typowe dla turystów, gdzie są te zwierzęta męczone, absolutnie takie miejsca mówimy nie, więc omijamy szerokim łukiem. Wróćmy jednak na plażę. Na Phuket znajdziemy kilkanaście plaż, głównie wzdłuż zachodniego wybrzeża. Od najbardziej popularnych i skomercjalizowanych jak Patong Beach, po mniejsze i spokojniejsze na krańcach północnym i południowym. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo wszędzie jest mnóstwo atrakcji i wszędzie są przepiękne widoki. Moi drodzy, spaceruję sobie tutaj po plaży, oglądam ludzi, oglądam morze. Mam kilka przemyśleń. Pytanie pierwsze, czy warto tu przyjeżdżać teraz, w sezonie, kiedy jest mnóstwo ludzi? Zawsze warto przyjeżdżać, bo Tajlandia zawsze jest fajna i ma mnóstwo do zaoferowania. Jeśli chodzi o przekrój turystów, no trzeba powiedzieć prawdę, że 90% turystów to są przyjezdni z Rosji. Oni nie za bardzo mają gdzie jeździć ze względu na sankcje, więc przyjeżdżają głównie do Tajlandii. No i tutaj słyszy się przede wszystkim język rosyjski, no wszędzie, po prostu wszędzie. Żeby być sprawiedliwym, muszę powiedzieć, że nie zaobserwowałem tutaj żadnych jakichś ekscesów, awantur. Zachowują się normalnie jak wszyscy inni. Poza Rosjanami usłyszałem też francuski, trochę włoskiego, dzisiaj po raz pierwszy fiński i czeski, no i Chińczycy. Chińczycy przyjeżdżają coraz częściej, bo Chińczykom otworzono granice, więc no nie dziwię się, że wyruszyli na podbój Azji, swojego kontynentu, praktycznie. Tutaj zaraz mnie woda zaleje z kamerą. Okej. Słyszałem też troszkę polskiego, więc nasi też tu są. Drugie pytanie, czy jest tłok? No jest, zwłaszcza w najpopularniejszych miejscach. Zresztą widzicie to teraz na tym ujęciu. Popołudnie wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest bardzo dużo ludzi na plaży, no bo też jest przyjemnie. W ciągu dnia oczywiście jest ludzi mniej. Trzecie pytanie, czy jest drogo? Jest na pewno drożej niż przed pandemią, bo pamiętam ceny sprzed 3 lat i teraz no niestety te ceny poszły w górę. Nawet bezczelnie są pozaklejane cenniki w restauracjach naklejkami z nowymi cenami. W biurach podróży, gdzie kupujemy wycieczki, można pertraktować. Mi się udało ściąć ceny o połowę, co i tak było więcej niż ostatnio, ale powiedzmy są to ceny do zaakceptowania. Kolejne pytanie, czy jest pogoda? Oczywiście, że jest pogoda. Słoneczna, jest bardzo gorąco, ciepło, jest duża wilgotność, więc czasami jest duszno i ciężko wytrzymać, no ale oczywiście ciało się przyzwyczaja, więc wystarczy parę dni i czujecie się już jak na prawdziwych wakacjach. Czasami padało, głównie wieczorem, to jest godzinny, mocny deszcz i potem powietrze robi się jeszcze bardziej gęste, bo to wszystko paruje. Jedno jest pewne, jeśli przyjedziecie w porze suchej, macie gwarantowaną pogodę, a niezależnie od pory roku macie gwarantowane fenomenalne zachody słońca. Codziennie.
Wracam do punktu wyjścia. Czy warto przyjechać na Phuket? Zawsze warto przyjechać do Tajlandii, bo Tajlandia jest pięknym krajem, jest mnóstwo miejsc do odwiedzenia, są przemili tubylcy, Tajowie, jest przepyszna kuchnia, ale czy Phuket? Jeśli tak, to radziłbym wybrać spokojniejszą plażę, nie jedną z najbardziej popularnych, bo jest naprawdę bardzo dużo turystów i czasami może to trochę przytłaczać, ale mamy piękną pogodę, ciepłe morze, dlaczego chcieć więcej, zwłaszcza tak jak ja, będąc tu w lutym, kiedy w Polsce jest taka brzydka, jeszcze zimowa pogoda. Także wysyłam Wam dużo ciepła i do zobaczenia w następnych filmach. A tu subskrybujcie mój kanał, jeżeli to Wam się podobało. Trzymajcie się, pa pa, do zobaczenia, hej!